Robisz projekt, czasem kilka dni, drukujesz i klapa. Tworzenie modeli pod wydruk 3D bywa specyficzne i przy projektowaniu należy wziąć pod uwagę kilka dodatkowych kwestii. W tym filmie powiem Ci o 3 rzeczach, które według mnie są najważniejsze przy robieniu projektów pod wydruk 3D. Zapraszam. Pierwsza rzecz to wytrzymałość. Nawet jeżeli robisz coś z rysunku, odtwarzasz przedmiot, a na pewno kiedy robisz go od podstaw, musisz wziąć pod uwagę to, jak wytrzymały będzie wydrukowany przedmiot. Dotyczy to w szczególności elementów, które pracują, wyginają się lub podtrzymują jakieś obciążenie. Na moim kanale znajdziesz film z testowania wytrzymałości elementów w zależności od kształtu narożnika. 24. W skrócie, takie zaokrąglenie lub takie wybranie są bardziej wytrzymałe niż element z pozostawionym kątem prostym. Dodatkowo wydruki robione w technologii FDM, czyli drukowane z filamentu, są najmniej wytrzymałe w płaszczyźnie układanych warstw. Pokazuję i objaśniam. Mamy taki napis i teraz ta podstawa jest drukowana właśnie poziomo i tutaj ją jest dość ciężko złamać. Wyginam i nic. Natomiast taka literka I, która tu ma tych warstw bardzo dużo, jest bardzo prosta do złamania. Wystarczy jeden palec i już jej nie ma. Analogicznie wszelkie oczka, otwory, haczyki powinny być drukowane tak, żeby te warstwy układały się wzdłuż tych oczek, a nie w poprzek. Wtedy te elementy będą bardziej wytrzymałe. Jeżeli projektujesz coś nowego, przede wszystkim właśnie te elementy pracujące muszą być dobrze przemyślane, żeby były wytrzymałe. Kolejny element do wzięcia pod uwagę to czas wydruku. Przedstawię to na banalnym przykładzie. Mamy słupek centymetr na centymetr na 7 cm. Czas jego druku to 10 minut i 26 sekund. Po zmianie orientacji na pionowy ten czas druku to już prawie 42 minuty. Przy tworzeniu projektów weź to pod uwagę. Wyważ to też wytrzymałością elementu oczywiście. Czasami nie zawsze jest to możliwe, żeby drukować coś zupełnie na płasko, ale na pewno znajdziesz na to jakieś rozwiązanie. Albo dodatkowy element, który wzmocni konstrukcję, albo wydrukowanie 2 części i sklejenie ich ze sobą, 2 połówek, albo druk pod kątem. To też jest jakieś rozwiązanie. Trzecia rzecz do wzięcia pod uwagę to wielkość detali. Druk FDM, czyli z filamentu, nakłada pewne ograniczenia, jeżeli chodzi o szczegółowość wydruku. Może się więc okazać, że po mozolnym projektowaniu jakichś fikuśnych wzorów okaże się, że na wydruku lub też w slicerze nie ma zaprojektowanych elementów niektórych. Posłużę się przykładem, który zrobiłem kiedyś na inne potrzeby. Mam element, który zwęża się tutaj od 1 mm do 1,1 mm, co 1/10 mm schodkowo. No i tutaj mam drugi równoległy, który zwęża się tak łagodnie. I teraz przy standardowych ustawieniach po pocięciu widzimy, że slicer przewidział tylko druk do tej części, czyli ledwo za połowę. Przy włączeniu wykrywania cienkich ścian jest trochę lepiej, ale w dalszym ciągu nie jest wydrukowany kompletny element w całości. Stąd właśnie należy wziąć to pod uwagę, bo na wydruku może nie być niektórych detali, na przykład szprych w rowerze, jakichś malutkich elementów. Rozwiązaniem na to jest zastosowanie dyszy z mniejszym przekrojem, ale raz, leży to po stronie drukarza, a 2, nie daje to nigdy 100% pewności. Czwarta rada, gratis. Przy projektowaniu miej zawsze pod ręką
linijkę lub suwmiarkę. Często na ekranie skala jest zupełnie inna niż w rzeczywistości i traci się poczucie wielkości tych wymiarów, które są. I szybki rzut oka na linijkę lub suwmiarkę pozwala nam wyobrazić sobie faktyczne wymiary tego przedmiotu. A w ogóle to nie zrażaj się porażkami, rób prototypy, wyciągaj wnioski, poprawiaj i dalej projektuj. Liczy się każde doświadczenie, bo nikt nie wie wszystkiego, różnimy się nauką, którą wyciągamy na przyszłość, no o ile ją wyciągamy. Jeżeli spodobał Ci się ten film, ale nie podoba Ci się tło za mną, zasubskrybuj mój kanał, dzięki temu nie stracisz kolejnego filmu, a ja będę bliżej nowego, ciekawszego tła za mną. Na razie.